Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just Know Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie o citizen developerach, mianowicie o tym, kim są, jaką mogą pełnić funkcję w Waszej organizacji oraz jak mogą Wam w tej organizacji pomóc w rozwoju. Poruszymy sobie takie tematy jak, czy w Twojej organizacji są ci citizen developerzy, kim są w ogóle, jak działają, jak wykorzystać ich potencjał oraz jak ich edukować i zadbać o rozwój na korzyść firmy. Nie przedłużając, zaczynamy. Więc czy w Twojej organizacji są citizen developerzy? Oczywiście to będzie zależało od kilku czynników, przede wszystkim od rozmiaru firmy, bo wiadomo, że czym większa firma, tym większa szansa na to, że jakiś potencjalny citizen developer w naszej organizacji istnieje. I zanim sobie dokładnie wytłumaczymy tę rolę, to ja chciałbym troszkę zacząć od tyłu, podejść trochę do tego tematu, żeby Wam w ogóle powiedzieć, dlaczego uważamy, że takie role w ogóle w organizacjach występują. Bardzo wiele organizacji, nawet bym powiedział większość, ma zawsze jakąś taką osobę techniczną na pokładzie, kogoś takiego, kto ogarnia, czy wykorzystuje różne narzędzia do tego, żeby sobie tą pracę ułatwić, czy układał do tej pory Excele, robił z nich wielkie tabele przestawne, automatyzował te Excele, czy wykorzystywał jakieś inne narzędzia. Są to bardzo często użytkownicy, którzy po prostu lubią ułatwiać sobie pracę, lubią poznawać nowe nowinki technologiczne. Nie są koniecznie z wykształcenia oczywiście informatykami czy coś w ten deseń, no ale gdzieś tam mają po prostu pojęcie o tych narzędziach technologicznych czy jakichś różnych programach czy aplikacjach, które po prostu pozwalają ułatwić tą pracę. Takie osoby, jeżeli damy im odpowiednie narzędzia, są w stanie po prostu bardzo często tą pracę nam zautomatyzować, czy ułatwić, czy bardziej ją scyfryzować. I ja uważam, że w bardzo wielu organizacjach tacy citizen developerzy potencjalnie występują, tak zwani early adopters, czy tacy ludzie, którzy po prostu chłoną technologię jak gąbka. No i tak naprawdę kim są te osoby? Kim są ci citizen developerzy i dlaczego o nich tak ostatnio się całkiem sporo mówi? Citizen developer to po prostu osoba, która potrafi w jakiś sposób wykorzystać narzędzia no-codowe, czy nawet tradycyjne programowanie w celu zbudowania jakichś podstawowych aplikacji, czy podstawowych automatyzacji do tego, żeby właśnie tą pracę scyfryzować. Czy to będzie w Excelu, czy to będzie w Bablu, czy to będzie na przykład w jakimś Make'u, czy Zapierze, czy w jakimkolwiek innym narzędziu, to taka osoba usiądzie i coś podstawowego zrobi. Udowodni, że w ogóle taka wartość w tej automatyzacji, digitalizacji czy aplikacji w ogóle istnieje i że warto ją w ogóle wykorzystać, że gdzieś tam to pomaga realizować nasze codzienne zadania. Nie musimy już więcej robić tego na kartce papieru, tylko możemy to zrobić bezpośrednio w aplikacji, w komputerze i sobie tą pracę po prostu ułatwić czy ją wyskalować. Więc zadajmy sobie pytanie, jak tak naprawdę wykorzystać potencjał takich osób, bo skoro już wiemy, kim są, jak działają, jakie narzędzia mogą wykonywać, tak, no to jak wykorzystać ich potencjał? Tutaj też już dałem mały sneak peek na temat tego, jak możemy wykorzystać ich potencjał, mianowicie do walidacji pomysłów, do automatyzacji procesów, do digitalizacji pewnych obszarów naszej firmy i oczywiście musimy mieć jedną bardzo istotną rzecz na uwadze. Takie osoby będą w stanie nam pewne rzeczy zrobić, zautomatyzować i dla pewnych to będzie ok i wystarczające, natomiast dla niektórych będą mogły nam udowodnić wartość po prostu, że warto w coś takiego zainwestować, warto ten pomysł dalej rozwinąć, żeby zrobić z niego jakieś większe narzędzie, czy większą automatyzację, czy cokolwiek innego, do tego, aby po prostu usprawnić działanie jakiegoś działu. W mniejszych organizacjach oczywiście nie zawsze będzie taka konieczność. W mniejszych organizacjach bardzo często nie potrzebujemy mieć nie wiadomo czego, czy jakichś wielkich rozdmuchanych narzędzi, potrzebujemy po prostu automatyzacji. No ale wiadomo, że z biegiem czasu i z biegiem tego, jak firma rośnie czy funkcjonuje, po prostu pojawia się tych potrzeb coraz więcej. I dlaczego możemy wykorzystać ich potencjał tylko tak naprawdę na początku rozwoju, czy do tego, żeby oni udowadniali nam tą wartość? No, dlatego, że tym osobom, pomimo tego, że one bardzo chętnie chłoną wiedzę na temat technologii, bardzo chętnie angażują się w różne działania, bardzo chętnie udowadniają właśnie swoim działaniem, że coś warto robić, no to niestety brakuje im tej wiedzy technicznej, już takiej bardziej kompleksowej wiedzy, czy bardziej wiedzy zaawansowanej.
mogą zbudować coś prostego, coś, co się będzie sprawdzało na początku, udowodni wartość, pokaże biznesowi czy przełożonemu, ok, tutaj warto pieniądze położyć, no ale dalej taki software czy takie automatyzacje już powinny być jednak rozwijane za pomocą jakichś profesjonalistów, czy to agencji, czy jakichś deweloperów, oczywiście w zależności od tego, co będziemy sobie budowali, czy co będziemy chcieli rozwinąć, żeby wiedzieć, że te rozwiązania będą bezpieczne, skalowalne, będą miały odpowiednie funkcje, te funkcje będą działały w odpowiedni sposób i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj oczywiście szereg czynników, które mają na to po prostu wpływ, no i którego niestety citizen developerzy bardzo by chcieli, no ale w mojej opinii po prostu bardzo często gdzieś na pewnym etapie, na różnym etapie to będzie oczywiście widoczne, no ale na pewnym etapie po prostu no ich umiejętności będą najzwyczajniej w świecie już po prostu za małe. No i teraz poruszmy sobie ostatni temat, czyli jak de facto edukować takie osoby i dbać o rozwój na korzyść firmy. No przede wszystkim takim osobom powinniśmy pozwolić wykorzystywać jakiś czas, czy to w pracy, czy po pracy na to, żeby po prostu te osoby mogły edukować się, poszerzać swoją wiedzę, swoje horyzonty, bo mając taką osobę na pokładzie, mamy gigantyczną przewagę potencjalnie. Dlatego, że takie osoby po prostu będą w stanie nam pomóc pewne procesy naprawić, poprawić, przyspieszyć, ułatwić i tak dalej, i tak dalej. No jest tutaj szereg tych czynników. Więc oczywiście dać przestrzeń tym osobom na rozwój to jest pierwsza taka rzecz, taka bardziej organizacyjna. Kolejną natomiast musimy pewnie pomóc im dostarczyć jakichś materiałów, z których będą mogły się uczyć, czy dostęp do jakiejś akademii, czy wykupienie dostępu do jakichś narzędzi, czy możliwość zbudowania na próbę pewnych rzeczy, bo oczywiście będą te osoby popełniały błędy, jak każda też firma. Nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć cały proces, zrozumieć go od razu, więc musi być ta przestrzeń na popełnianie błędów, na chłonięcie materiałów, czytanie dokumentacji, rozpoznawanie nowych narzędzi, no do tego, żeby taka osoba wpadła na to, ok, tą część mogę zrobić w tym narzędziu, tą część mogę zrobić w tym narzędziu i na przykład za pomocą trzeciego narzędzia mogę to połączyć i pokazać, ok, to działa, funkcjonuje i teraz zastanówmy się, jak możemy to rozwinąć. Czy to jest już ten moment, kiedy powinniśmy to oddać gdzieś na zewnątrz, czy to jest jeszcze ten moment, gdzie ja to mogę rozwijać. Więc na pewno musimy po prostu zapewnić dostęp do wszelkiego rodzaju materiałów i przestrzeni na to, żeby taki software po prostu te osoby mogły rozwijać. W mojej opinii, tak podsumowując ten temat, w mojej opinii po prostu bardzo warto inwestować w takie osoby, tak, które pomagają nam udowadniać wartość, bo potencjalnie może nam to po prostu pomóc zaoszczędzić bardzo wiele pieniędzy, bardzo duże budżety, z tego względu, że my nie zawsze do końca wiemy, jako powiedzmy osoby, które stoją gdzieś wyżej w hierarchii naszej firmy, nie ogarniają całej firmy od podszewki, nie ogarniamy każdego działu od podszewki, nie wiemy dokładnie jak funkcjonuje, albo nie każdy obszar nawet naszego własnego działu jesteśmy w stanie pokryć wiedzą, to te osoby to są osoby z tak zwanej pierwszej linii frontu. One dokładnie wiedzą, co się dzieje, one na co dzień pracują z innymi współpracownikami, czy z koleżankami, czy kolegami, wiedzą, jakie trapią ich na co dzień problemy i są w stanie po prostu te problemy jakoś zaopiekować lub udowodnić, że takie rozwiązania, które proponują, warto po prostu zainwestować pieniądze. Dzięki temu to nie nam się wydaje, że coś warto zainwestować i możemy po prostu z inwestycją przestrzelić, tylko inwestujemy rzeczywiście w obszar, który mamy już w jakiś sposób udowodniony, że warto tutaj tą gałąź, którą zbudował ten citizen developer, warto po prostu w nią zainwestować i rozwinąć. Więc podsumowując, czy w Twojej organizacji są citizen developerzy? Najprawdopodobniej tak. Jeżeli może tego nie zauważyłeś lub takiej osoby nie masz, to warto się zastanowić, czy ktoś taki w ogóle w organizacji istnieje i jak w niego zainwestować, jak wykorzystać ich potencjał. Na pewno do tego, że mogą nam pomóc zautomatyzować pewne działania, przyspieszyć, czy po prostu obniżyć ryzyko inwestycji w pewne obszary digitalizacji czy automatyzacji.
No jak edukować? Przede wszystkim dać przestrzeń, dostęp do narzędzi i zapewnić materiały edukacyjne, tak żeby te osoby czuły się swobodnie i czuły, że mają od nas odpowiednie wsparcie do tego, aby udowadniać po prostu swoją wartość. To tyle ode mnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Do usłyszenia. Cześć.